Andrzej Bajeński, czy jak powiedzieć może pastor Andrzej Bajeński, tak? A to był wrzesień, sam początek roku szkolnego, 41 lat temu, strasznie dawno, ale pamiętam tak jakby było wczoraj, jak to po wakacjach przychodzę do szkółki swojej, a panowie, koledzy, spotykamy się jak było, było wyśmienicie, wakacje minęły, aż tu nagle wchodzi śliczna dziewczyna. Ponieważ w szkole mieliśmy zwyczaj, że wszyscy chodzą w kapciuszkach, a nie w obuwiu, to pani woźna absolutnie nie zgodziła się, żeby ona weszła do tej szkoły. Miała wejść tylko na chwilę tam do dyrektora, jak się później dowiedziałem. Także jako dżentelmen zdjąłem swoje kapcie, miałem takie fajne, muzealne kapciochy zakładane na buty, no tak, żeby w razie czego można było wcześniej wyjść ze szkoły, gdyby taka potrzeba zaistniała. Dałem jej te kapciuszki, poszła, załatwiła co chciała, w zasadzie nie załatwiła, ale była po rozmowie, oddała mi. No i tak się zaczęło. Na koniec, powiem, odbierając kapcie, zapytałem, co robi w najbliższym czasie. No i parę dni później, w niedzielę, spotkaliśmy się na jakiejś takiej kawiarence warszawskiej, gdzieś tam w centrum Warszawy, na spotkanko. No i tak to się zaczęło. Żeby tak nie trzymać w niepewności, powiem, że to jest dzisiaj moja żona. Dzisiaj to znaczy 41 lat później, a 66 lat jesteśmy małżeństwem. Stąd moja uwaga jest taka zawsze, uwaga, kogo się spotyka w szkole w wieku lat 16 albo 17. No i cóż, powiem tak, no była fajna historia, powiem jak no taka love story, no, krótko mówiąc. Miłość od pierwszego wejrzenia, spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci. No i postanowiliśmy, że będziemy się spotykali jakoś tak regularnie sobie. Przypadliśmy do gustu w jedną, w drugą stronę. No i tak to było. Ja byłem wierzącym, ja w 12 roku życia przyjąłem chrzest, byłem wychowany w domu takim bardzo purytańskim, powiem wręcz, wychowaniu. Także, no powiem tak, chodziliśmy ze sobą, wtedy się nazywało chodzić ze sobą, dzisiaj to jest jakoś inaczej. Ale tak chodziliśmy ze sobą, aż ja tak w swoim życiu czułem, i to wzięło chyba z 8 czy 10 miesięcy, czułem w sercu, że to tak nie powinno być do końca, że jako wierzący chłopak, no ja nie bardzo mam prawo tak sobie jakoś zagłębiać się w takie relacje, z osobą, która no nie jest ewangelicznie wierzącą, dla której Chrystus nie jest tą samą wartością jak dla mnie. I co czytam Biblię, to wpadałem na te różne wersety, które mówią, cóż za społeczność ciemności ze światłem, nie możecie chodzić w obcym jarzmie z niewiernymi. No oczywiście moi najbliżsi też tak patrzyli trochę krzywo na to, no ale powiem tak, dziewczyna była śliczna, bałem się, że jak jej powiem, że jestem chrześcijaninem, że tutaj coś mi nie gra, to po prostu to będzie nasze ostatnie spotkanie. No ale mniej więcej w 17 roku mojego życia przyszedł taki okres, nazywam to okresem drugiej refleksji w moim życiu. Co ja zrobię z tym życiem, które Pan Bóg mi dał? Byłem chrześcijaninem, zbawiony, odkupiony, ale co teraz dalej? I wtedy też wiedziałem, że moim powołaniem będzie żyć dla Ewangelii, zająć się sprawą zwiastowania Ewangelii. Wiedziałem, że będę pastorem, ewangelistą, nauczycielem. Wiedziałem, że będę starał się Ewangelię zwiastować innym. No i cóż, stanąłem, tu wielka miłość kwitnie, a tu taka sytuacja, że chciałoby się do służby być jakimś gotowym, dobrym, przygotowanym. Widziałem ten straszne napięcie, które we mnie wzrastało i to było tuż na początku chyba wakacji. Postanowiłem, że muszę zrobić coś z tym związkiem moim, nieformalnym związkiem, ale związkiem miłości z tą dziewczyną. I pamiętam, kupiłem Nowy Testament w jakiejś zielonej, ślicznej podwórcie wtedy były. Spotkaliśmy się i no i powiem co, no. Powiem tak, z takimi łzami w oczach trochę, to muszę się przyznać, że mnie też kręciło się w oczach strasznie i ona początkowo w ogóle nie rozumiała, co ja mówię, a ja zacząłem w ten sposób, że wiesz co, ja jestem chrześcijaninem i według nauki Pisma Świętego ja się w ogóle nie powinienem jakby angażować w związek z osobą niewierzącą, a ja tak zrobiłem. Na co już ona odpowiada spokojnie, no jaki chrześcijanin, ja jestem wierzącą osobą, ja co tydzień wchodzę do kościoła i no, mam wszystkie pozaliczane, co trzeba rzeczy z religii.
No tak, ale zaczęła mi troszkę tłumaczyć. Ona nie bardzo to chwytała, o co chodzi. Była jakaś taka, no zupełnie jakby nie trafiały moje argumenty do niej. Natomiast cóż, dali mi ten Nowy Testament, powiadają, że wiesz co, ta książka ci wyjaśni wszystko. Ja nie bardzo potrafię. Te łzy w oczach moich i jej chyba mówiły same za siebie, to znaczy, że to był taki, to była nasza pierwsza miłość dla niej i dla mnie. I ona zupełnie nie rozumiejąc, wiem, tylko to jedno ją jakoś tak zafrapowało strasznie, że co to jest? Co jest tak ważnego w życiu młodego chłopaka, który wyraźnie tutaj powiem, darzył mnie wielkim uczuciem, ale co jest tak ważnego, że on jakby decyduje się na taki krok, że ja jestem tu mniej ważna niż on, niż to coś, w co on wierzy. No i wtedy powiem, cóż, daj mi ten Nowy Testament, nie pamiętam, czy żeśmy się jeszcze pocałowali na do widzenia, czy już chyba nie, ale ona pojechała swoją drogą, ja pojechałem na jakiś obóz młodzieżowy. Ona zaczęła czytać, zaczęła interesować się tym. Po wakacjach, pamiętam, przyszła na spotkanie młodzieżowe, jedno, drugie, powiem, żeby krótko powiedzieć, pół roku później nawróciła się, może nawet niecałe pół roku później nawróciła się, przyjęła chrzest. No i zaczęło się nasze jakby chodzenie, ciąg dalszy się zaczął i 4 lata później się pobraliśmy. Także tak to wyglądała ta nasza historia. Natomiast te ciężkie chwile, które były związane z tą decyzją, ja wiedziałem jak gdyby, że ja muszę poddać to swoje prawo jakby do szczęścia, poddać prawo do posłuszeństwa Bogu jako pierwsze. I wiem, że jak ciężko strasznie było, ale jak teraz patrzę z drugiej strony, to rozumiem też, że to jest jednak łaska Boża, że Pan Bóg, kiedy my jakby pozbywamy się prawa do czegoś, to Pan Bóg nam może je dać z powrotem. To nie znaczy, że musi, tak? Pan Bóg mógł zdecydować inaczej, mogliśmy się więcej nie spotkać, ale akurat jakoś tak zrobił, żeśmy się spotkali, jesteśmy małżeństwem, mamy dzieci i całe życie ze sobą jesteśmy, także dziękujemy Bogu za to i też, jeśli mogę tak powiedzieć, zachęcam wszystkich do tego, że zawsze najpierw posłuszeństwo Bogu, najpierw Bóg, a potem wszystko resztę i to się znacznie lepiej układa niż kiedy porządek jest odwrotny.